Witam i pozdrawiam was. Kolejny temat. Unserer zgoda. Kto? No ty. A, jo. No. Witam was. Kolejny temat, a temat jest: nie zgadzam się z tobą, co mówisz. Taki temacik dzisiaj. Ja muszę płakać. To się bardzo często zdarza, że ktoś pisze: nie zgadzam się z tobą, mówisz bzdury, to nie ma wszystko sensu i tak dalej, i tak dalej. A kiedy to nie pasuje nasz kanał, proszę iść do następnego kanału. No to jest pierwsza sprawa, że rzeczywiście może po co to oglądać, to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz to jest, każdy ma swoją prawdę. Ja nigdzie nie mówię, wręcz odradzam naśladowania mnie. Bo często też piszę: nie zgadzam się, ja tego na pewno tak nie zrobię. No i bardzo dobrze, że tego tak nie zrobisz. Bo ja nigdzie nie mówię, że musisz mnie naśladować. Każdy ma swój rozum. Każdy robi, co chce. Ja pokazuję, co ja robię, czy co ona robi. Tak, to jest ona mi mówi, żeby mówić ona. I to jest on. Tak. Także ona robi swoje, ja robię swoje. Jest okej. Nie znaczy teraz, że wszyscy, którzy ten film oglądają, że ja wam odgórnie nakazuję, że wy to musicie też tak robić. Bo tak często są te filmy odbierane, widzę. A to wcale nie jest tak. Każdy po prostu zrobi, jak będzie sam uważał. Ja pokazuję jedną drogę, a wy sobie sami zrobicie swoją drogę. Tylko cały czas jest mało ostrzeżenia specjalnie od mojej strony. Zrób to powoli. No ile w ogóle coś zrobić? Bo nie musisz nic zrobić. Wystarczy, że obejrzysz, przyjmiesz do informacji i jest okej. Nie musisz nic robić. Możesz też i nie przyjąć do informacji, jak najbardziej. To jest wasz wybór. Nie mój, nie jej, nie mojego psa, który tam chrapie w oddali teraz. To jest wasz wybór. Nie jest to też wybór tej myszy, która tam na szafie siedzi, nas obserwuje już od godziny. Nie jest wybór twojej rodziny. To jest twój wybór. Tylko i wyłącznie twój wybór. Co ty chcesz robić, to twój żyć. Tak. Także nie bierz nas jako pewny przykład, że tak musi być, bo my sami już mamy różnice między sobą, między swoim odżywianiem na przykład. Ona jedzie na keto z produktami zwierzęcymi, ponieważ ma zupę tak z kości, ma ryby, krewetki, ma jajka, ma krewetki w środku. Tego ja wszystkiego znowu nie mam w swoim jedzeniu. To nie jest tak, że jakbym teraz to zjadł, że od razu bym umarł, bo tak nie jest. Bo ja też mam swoje tam jakieś produkty odzwierzęce, może być w diecie. Nic mi przecież z głowy nie spadnie, bo nie mogę nawet powiedzieć tego słowa, to też jest taki inny paradoks, bo kiedyś były królowie i mieli coś na głowie. Dzisiaj jak się to powie, to od razu po filmie. I nie ma kanału. Taki paradoks. No także, no niestety. Żyjemy w ciekawych czasach. A to znaczy Także teraz... to coś mi z głowy nie spadnie i mogę to po prostu królowa bez takiej rzeczy na głowę. Bez czapki. Bez czapek? Bez metalowej czapki. Nazwijmy to tak. No niestety. Także każdy ma swoją drogę. I po prostu każdy patrzy, jak to zrobić. Także śmiało możecie się nie zgadzać z tym. Ja to specjalnie chciałem zrobić ten film, ponieważ każdy musi swoją prawdę sam znaleźć. To nie jest iść na gotowca i po prostu skopiować kogoś. Bo ty możesz mieć inne potrzeby niż ja na przykład. Możesz inaczej pracować niż ja. Bo inaczej myśleć. Bo często było też, ale na budowie nie wyciągniesz na takim jedzeniu. Pewnie, że nie wyciągniesz na budowie na takim jedzeniu, bo musisz zwiększyć tą ilość tego jedzenia.
To nie jest tak, że zjesz taki malutki posiłeczek jak ja zjem i że na tym przeciągniesz. Bo jak ja muszę ciężko pracować, mam wycinkę drzew, czy mam rozłożenie kamieni, bo takie rzeczy się na wsi dzieją, też, czy musiałem podłogi betonowe kłaść, to jadłem chyba z 8 czy 9 razy tyle, co normalnie teraz jem. To jest logiczne. Skąd miałbym wziąć tą energię? Później ludzie dziwią się i mówią, ty za dobrze wyglądasz jak na niby weganina, którym ja nie jestem, bo to jest wegański. Noszę ubrania skórzane, to też nie jest wegańskie. Witaminy D, który suplementuje, to też jest od produkt zwierzęta. Tak. Jak to jest ten omega-3, olej z ryby, to też jest produkt ze zwierzęta. Także ja nigdy weganinem nie byłem i nigdy nie mam zamiaru nim zostać, bo to jest troszeczkę sprzeczne też z różnymi moimi doświadczeniami. Dlatego ja po prostu robię tak, żeby jak najmniej krzywdy wyrządzać i z tym się po prostu dobrze czuję. Dopóki mój organizm będzie to współgrał z tym. Bo może być, że jednego dnia mój organizm do mnie powie, ej stary, ale starczy tego już, dobra? Zrobimy sobie inną dietę. Wtedy trzeba go będzie posłuchać. Na razie to wszystko współgra i wszystko działa. I tutaj widzimy, bardzo dużo ludzi w ogóle nie słuchają ciała, kiedy ciało naprawdę daje starsze sygnały. Najpierw są takie małe sygnały. Malutkie, no. Tak. I jaki osób słucha naprawdę na ten mały sygnał? Prawie nikogo. Dlatego u lekarzy ten gabinet bardzo dużo ludzi cały czas chodzą. Dobrze są lekarze tam. Ale ja nie mam zaufania. Oprócz ten lekarze mają więcej, oni robią więcej studiach na inne metody również. Ale to są moje doświadczenia, które miałem w Holandii i w Polsce. Tak. Ja wam powiem dzisiaj, jak to ludzie robią z tymi sygnałami ostrzegawczymi. Jedzie sobie samochód, włącza mu się kontrolka i teraz zamiast pojechać na serwis, żeby tą kontrolkę tam sprawdzić, co się stało, zdiagnozować, usunąć ją, to my bierzemy farbę i ją po prostu zamalujemy, czy weźmiemy kombinerki i ją po prostu odetniemy, czy po prostu postawimy tam jakiś zegarek na przykład. Tak kiedyś ktoś kupił samochód, gdzie się świeciła taka lampka, to był tam postawiony jakiś zegarek w tym miejscu, żeby tej lampki nie było widać. Później się okazało, że ten silnik miał praktycznie iść do kapitalnego remontu, bo było już tak zajechane to auto, że już się za bardzo do niczego dalej nie dawało, tylko po prostu sprzedający wcześniej postawił tam zegarek, żeby kontrolki nie było widać. My tak robimy z naszymi ciałami teraz, a prawidłowo większość ludzi jedzie do serwisu i naprawia ten samochód. Ale jeszcze większa ilość osób w naszych ciałach, jak zaczynają się takie kontrolki włączać, że tu gdzieś coś zaboli, tu gdzieś zażga, tu gdzieś brakuje energii, no my to po prostu olewamy, zamalowujemy tą kontrolkę, postawiamy zegarek i wolimy jej nie widzieć. I jedziemy do końca, aż się cały organizm rozsypie. Dlatego w sklepie kosmetycznym są takie duże ilości. Po co jest ten krem kamuflaże? Po co to jest? Bo ty masz takie pryski na twarz, bo ty nie chcesz słuchać twój ciała. Ale to jest twoje ciało, to są twoje pryski, nie jest mój ciało. Wypryski, okej, dobra. Nie szkodzi. Pryszcze, trądzik i tak dalej, i tak dalej. To też są sygnały od organizmu, które nam organizm wcześniej podaje, ale większość ludzi ma to gdzieś. Także nie musisz się z nami zgodzić. Każdy ma swój świat, każdy żyje w swoim świecie i niech każdy robi, co chce najlepiej. Ja mogę tylko pokazać, że idzie inaczej. A kto będzie chciał, ten z tego korzysta, kto nie będzie chciał, z tego nie skorzysta. To jest bardzo proste. Dobra, także tyle na dziś. Pozdrawiam was. Trzymajcie się, hej. Do następnego razu
Nasze zdrowie leży w nasze ręce, wasze zdrowie leży w wasze ręce. Macie mózg? Używaj ten mózg. Pa! Albo wasze kontrolki sygnalizacyjne leżą w waszych samochodach. Macie kombinerki? Odetnijcie kable. Pa, miłego dnia! To konsekwencje są dla was.